Dzień dobry Państwu, zapraszam Was na kolejny odcinek. Ja jestem Silverek i kontynuujemy granie w Jade Empire. Powracamy póki co do cesarskiego miasta, w sumie bardziej do dzielnicy rynkowej. I zapisywanie gry było, to jest dość interesujące. Czyżby nasze czyny w szkole Czarnej Pantery miały teraz wpłynąć na jakieś wydarzenia na rynku? Ściśle wątpię, bo ten rynek jest, jak doskonale wiemy z pierwszego odcinka, gdzie też spacerowałem, naprawdę niezbyt ciekawym miejscem. Ale cóż, wątek Szkoły Czarnej Pantery ukończony, więc przydałoby się zająć jednym z innych dostępnych miejsc. A jest to m.in. Cesarska Arena i Złoty Trakt. Udałoby mi się na razie na Złoty Trakt, gdyż arena, z tego co wiem, nie jest zbyt krótkim wątkiem, a chciałbym może jakiś krótszy wątek jeszcze poruszyć. A z tego co wiemy, o tym trakcie chyba będzie nie tyle krótszy wątek, co po prostu będzie wiele krótszych wątków. To jest też przy okazji dzielnica arystokracji, więc czy to będzie taka odmiana? No po części tak, byliśmy w szkole, a teraz nagle idziemy do dzielnicy arystokracji. Dziewczynka, no taka jak chłopcze, jakoś nie. Znaczy z boku tak jakby nie miała tego. No i dzieci bardzo młode wyglądają też podobnie, chociaż to zależy. To zależy, jaką to ma urodę. Edo. Mniejsza o to, kto wpadł w błoto. Póki co jednak, żebrak Song. Masz jakieś informacje, zgaduję, dla mnie? I greet you, sir. I wonder if you might have some Za informacje, oczywiście. A masz jednak na sobie drogie szaty, mówisz jak szlachcic. I come from a very wealthy family. As such, I have a certain lifestyle to maintain. Parties, female admirers. Ani trochę. I have to have an income, don't I? My father looked at my considerable expenses and told me to get my own silver. Postanowiłeś więc żebrać. Of course. I am a noble. The shame of manual labor or the stink of trade must not be allowed to touch me. To dość żałosne, nie sądzisz? Not at all. Very simply, you have it, I want it. I am behaving in a very rational, civilized manner by polite. I read all the greatest philosophers and consulted with wise men before reaching this decision. I assure you the philosophical underpinnings are quite sound. Wisdom is only gained by experience, wine, women, and song, as it were. But a life of revel with no reflection still does not lead to true wisdom. One must ponder, one must daydream. Even if I could bear the shame of sullying my hands with work, when would I think? Żebrasz więc o pieniądze na rozpustne pijatyki, a wszystko po to, żeby uzyskać prawdziwą mądrość? Well, it loses some of the subtlety. Czuję się źle. Skoro to jedna moneta, to masz, ale po prostu chcę zobaczyć reakcję jednak. Najpierw mistrz pewnej szkoły okazuje się duchem, potem mistrz szczęka, opadek. Nie chcę przeklinać. Ale jak niemądry jest ten pan. Jak nieracjonalny. I thank you. It's not easy for one such as I. I have it far more difficult than the impoverished beggars of this. Farewell. Your work is indecipherable to the masses. You are destined for obscurity. Coś mnie we wnętrzu po prostu. Your personal groomer has been. Nieważne. Your parentage is sypat. below average, and your ancestry is of questionable worth. You dress yourself in the manner of a common laborer. Nobody's paying any attention. Keep trying, just as I instructed. Your physique seems exceptional. Clearly you are a peasant. A noble could afford sloth. Chyba rozumiem mniej więcej, o co chodzi. Your breath is like the wind of an ox. Your last meal was of suspect quality.
Jesteś żałosny. Ostrzegam, jednakowoż żądam szacunku. Your beliefs are superficial and your culture is substandard. Mogę po prostu skopać mu dupę. Hold! You must forgive my servant. He was acting for me. I asked him to find someone not distracted by mere insults, someone who would command respect. I must say, your refusal to stand for it was admirable. I think you are exactly what we... Jeśli ty na tym stoisz, to tobie należy się na nie. Please, my intent is noble. An outlander arrived several days ago, and now we cannot get him to leave. He's consuming copious amounts of our food and wine. He balks at our attempts to calm him, and answers requests for payment with strange coins of questionable value. Kontakt miałem się z nim spotkać. Skąd przybył ten człowiek? He claims he crossed the Glass Sea, which would mean he's from the mysterious East. I've heard reports of minor trade with that region, but only on a small scale. Even if they buy the occasional bolt of silk, everyone knows there are only barbarians outside the Jade Empire, and his manner confirms it. So far, he has escaped the notice of any higher officials. Perhaps he was mistaken for an actor in a troupe. If he is reported, the Lotus assassins will take notice. They'll want to know if he was harbored or his offense was encouraged. Guilt by associate? Dobra. Może mi się go uda przekonać. That's what's so infuriating. He doesn't respond to reason. He proposes challenges we don't understand and then declares himself the winner. Several of our brightest have faced him, but as soon as they get the better of him, he sets off his strange firework and says they are beaten. Normally, the peasants like it when we intellectuals are maligned, but they tire of his presence too. Czekaj. Odpala fajerwerk, jak to powiedziałeś. Po angielsku. Czyli, że masz na myśli, że on ma broń palną? Ja myślałem, że my gdzieś około 300 roku naszej ery jesteśmy, albo 200, 400, przed naszą erą zaraz. Czyli w sumie tak przez te rakiety i tak dalej miałem spore wątpliwości przez te ozdoby, tak sądzę, że przecież zaczynałem, powiem tak, zanim trafiliśmy do strzelskiego miasta, myślałem, że to jest około tak między minus 500 a plus 500. Jak trafiliśmy i zacząłem to wszystko tak troszeczkę przeanalizować bardziej, który to rok może być, tak zacząłem jednak podejrzewać około 1000 przynajmniej. A ty mi teraz mówisz, że on ma chyba broń palną, albo coś na ten wzór. No to nie dziwię się, że uważa się na zwycięzcę, no bo... No cóż, jak chodzi o poziom broni, chociaż macie rakiety i latające statki. Ciężko to w sumie porównać. Ale też z drugiej strony prok nazywacie jakimś smoczym ogniem, czy czymś takim, więc... No cóż... Dam mu nauczkę, chociaż nie. Może wtedy, jak znajdę chwilę czasu, odejdź. That is not the conviction I was hoping for, but no one else has been able to help, so it will have to do. Wiem, że nikt ci inny nie pomoże. He is in the Scholar's Garden, and no amount of opposition has moved him. Jak ma broń palną, to może być problem, bo... Mogę sobie być mistrzem, ale jak mi z broni palnej w twarz ktoś przypierdzieli, to ja zdechnę. Czyli na logikę, no to jest gra komputerowa, ale... Mogę sobie, kurde, łapać strzały w locie, ale... No, broń palna to jednak jest troszeczkę wyższy szczebel. Do widzenia. Mogę pieca kopnąć? Nie mogę, to dobrze. To dobrze. Bo nie w Mrocznych Tajemnicach, tylko w Nowej Ojczyźnie można było zabić psa chyba. To było zło. Jeszcze bardziej przerobić go na mięso też w ogóle. Muzyka i sztuka. To bardziej do Chin by sobie pasowało właśnie przerobienie psa na mięso. Nieważne. Muzyka oraz sztuki piękne są ważną częścią bycia w edytorowym cesarstwie, jak to bywało w dziwie cywilizowanych ludów. Nawet zwykły człowiek może korzystać z dobrodziejstw muzyki w życiu codziennym i tylko muzyka z edytorowego cesarstwa może wprowadzić zaspokoić kulturalnie potrzeby człowieka. Pomniejsze dzikie ludy, które nas otaczają, nie wiedzą nic o prawdziwej kulturze, a ich prymitywne walenie i wycia nie mogą tak szczerze poruszać duszy jak arcydzieło wodne i jaskółki, czy chwytające za serce tragedie spadającej gwiazdy. Jesteśmy ludem o wysokim poziomie kultury, z tego choćby powodu naszym obowiązkiem jest zapoznawanie mniej uzdolnionych i rozwiniętych społeczeństw z radosnym światem sztuki.
No dobra, wasza sztuka nie jest taka zła, to przyznam rację. Wszystko ładnie wygląda. Ale też ile lat na to trzeba było, żeby coś takiego uzyskać. Tak się tu rozglądam, poza wizją się, ale rzeczy nic nie pominąłem na pewno, bo tak szybko trafiłem na tego samego biedaka, którą mam ochotę przypierdzielić do tej pory. O, słój. Okej, na dwojownika. Okej, mi to pasuje. Na przykład ty czegoś nie oferujesz? Nie. Cóż, więc mniejsza. A tutaj co się znajduje? Nekropolia! Oho, do Nekropolii jeszcze nie chcę iść. Czyli Nekropolia i Arena to są lokacje, których jeszcze nie odwiedziliśmy. Na razie ich nie będziemy odwiedzać. Chociaż na razie, no zapewne już w dzisiejszych odcinkach tam się udamy, bo to jest pierwszy dzisiejszy odcinek, jeżeli dobrze pamiętam. Bo nagrywam go jeszcze w niedzielę. O, a drugi w takim razie, pewnie trzeci, to już będzie któraś z tych rzeczy. Schronisko, czyli to jest będzie dzielnica biednej, to jest schronictwo ministerstwa. A to będzie ciekawostka. Dobra, najpierw się rozejrzymy po tej lokacji do końca, tak samo jak robiłem wcześniej. Fat purses and thin intellects. I swear, heaven must look. Nie powiedziałbym. Pulpit ze scenariuszami. Pulpit jest pokryty książkami, papierami i innymi rzeczami związanymi z jakąś sztuką. Okej. Może prędzej czy później tu będzie odgrywana. Może jakaś misja z tym będzie związana, nawet jestem niemalże przekonany, że będzie. Dobra, pytanie, gdzie są te całe ogrody, o których on mówił? O, do ogrodu uczonych. Ale wpuśćmy w takim razie tutaj. Tam ta lokacja ministerstwa wydaje mi się troszeczkę ją pomniejszą. I przy okazji, ach, z tą panią tutaj mieliśmy się spotkać, żebym zapomniał zupełnie. You in your strange training to make it to the Imperial City. You are proving to be a very interesting person. Of course, I could tell that just by looking at you. You have a very strong presence. Wybaczcie za malutki przeskok. O, znów się przebrałaś, księżniczko. Kim jesteś teraz? To jest jedna opcja, która jakkolwiek mi się tutaj podoba. As the Heavenly Lily, I am above suspicion, but I am restrained by fawning servants. Silk Fox can go anywhere, and people are not shy about their reactions. Czy ja wiem, nie wyglądasz zbyt There standardowo. is a thrill, of course, and it allows me to find information useful to us both. Death's Hand brought your master Lee to the palace a few days ago. He was bound in chains. He must be powerful, but I still don't believe he is son Lee, the... Nie rozpoznałaś nim członka rodziny? I was too young to know him. I was told that he and Prince Kin, the third brother, fell defending the Empire 20 years ago. Now it seems they may have been traitors. I discovered this looking through records for information on Death's Hand. Perhaps he tried to influence son Lee and son Kin before corrupting my father. But it doesn't matter who your master is. I could take you to the palace, but Death's Hand controls what my father hears. He must be discredited for you to succeed. Muszę stać się do pałacu, co mam zrobić. Chociaż teraz jeszcze bym nie chciał tam, szczerze powiedziawszy, się udałaś, a my jeszcze sporo rzeczy do zrobienia w samym cesarskim mieście. Death's Hand has almost total control over my father. We must find conclusive evidence of his crimes and reveal his corruption. And I know how. Zamieniam się w słuch. Construction on the wall has stopped for the first time in generations. The workers now toil in factories building powerful creatures of stone and clay called golems. Death's Hand could use these automatons to seize the Empire, and my father is oblivious. We must infiltrate the Lotus Assassins and find evidence of this treachery. Pytanie, jak daleko sięga aktualnie kontrola naszego pana rączki. Bo jak sięga już w kwestie umysłowe, to może być problem. No cóż. Pobierka golemów, którą opisałaś, nie może być mała, może po prostu ją znajdziemy. My father may have approved the factory without considering what it could be used for. If we just tell him my suspicions, We need proof of Death's Hand's intent from the seat of his power, the Lotus Assassin Fortress. It would be impossible to assault, so just walk in. They are recruiting. Będę mógł wyjmować z serca? Nieważne. Jakby ktoś nie wiedział, dlaczego to jest nawiązanie, to polecam sobie obejrzeć Hunter x Hunter. Z początku wydaje się dziecinnym anime. Jeżeli nie macie ogólnie wstrętu do anime, to polecam Hunter x Hunter, bo szczerze, jest to chyba najlepszy shounen, jaki oglądałem. Oczywiście poza Gintamą, ale ja jestem po prostu fanem Gintamy i tyle. Jednakowoż jak chodzi o taki shounen bez aspektu jakiegoś szczególnego komediowego, naprawdę, jeżeli nie macie wstrętu do anime, Hunter x Hunter poezja obowiązkowa. Z początku wydaje się kapkę dziecinny, przez pierwsze kilka odcinków,
Ale czym dalej w las, tym bardziej przestaje być dziecinny. Zwłaszcza ostatni art na przykład, między innymi, które są wydane pod koniec właśnie obecnej pierwszej serii, pierwszego sezonu. Naprawdę, to jest taka piękna walka. Jakby coś na tym poziomie było w Jade Empire, to Jezu! Ła, ta walka, ja pierdziele. Nie mogę wam powiedzieć nic, bo jak ktoś obejrzy z was, jeszcze nie oglądał, to mnie za to zabije. Ale powiem, że tam jest taka walka. O, po prostu, jeżeli ktoś nie hejci anime, to jest pozycja obowiązkowa. Bez dwóch zdań. Hunter x Hunter 2011. Bo starszy nie ma tych nowszych arców, jest też dużo gorzej wykonany, a tutaj wykonawcami jest naprawdę świetna grupa, jeżeli chodzi o wykonanie, czyli Madhouse. No i jeszcze sam poziom. Genialna sprawa. Ja mówię, z początku wydaje się dziecinny, ale z czasem przestaje być dziecinny. Rąsie lecą, nóżki lecą, te sprawy. No. Walczyłem z nimi, rozpoznają mnie. To śmieszne, że nie po prostu walczyłem z nimi, rozpoznają mnie. Właśnie nie. Nie rozumiem tej odpowiedzi z tego powodu. They have a vague description full of guesswork that has guards holding people at random. Besides, they expect an attack, not I would wager that you may profit from their tasks too. Can you see the beauty in using their own methods of recruitment to... Oczywiście, właśnie nie rozumiem, czemu w ogóle były takie opcje dialogowe, ale tego się już nieraz czepiałem, że opcje dialogowe często w tej grze są wyssane z... nie wiem skąd nawet nie z palca. Nie wiem skąd. Przecież doskonale wiemy o tym, że ich opis, który mają a propos nas, jest taki super dokładny. Naprawdę, 2 metry, biceps na kilometr, tam wiecie, z oczu lasery i te sprawy, no. No, powiedz mi o swoim planie. Zobaczymy, jak bardzo jest beznadziejny, zły człowieku, ty jeden. Jak można tego dokonać? There are guilds within the Lotus Assassins. Executioners look for fearsome warriors. Inquisitors are more subversive, and they look for cunning in their agent. If you prove yourself in the arena, they will notice you. My people can spread rumors of your interest. The Executioner will take a real interest when you finish the silver round. Or if you prefer, the Inquisitor recruiter is also seeking new people. He might be open to persuasion. Sporo wiesz o zabójcach Lotosu, no koniec końców interesuje się z nimi pewnie od dawien dawna. Death's Hand rules over the Lotus Assassins, so I take special interest in their activities. I've had most of my life to ask questions. You suspect my motives? You have no reason to doubt me. If I wanted the Lotus Assassins to find you, I could simply tell them your name. Serio, mam ochotę pierdzielnąć tego gościa, który pisał te 2 wybory dialogowe. One są tak często tak zrypane. W grze, w której jest tyle dialogów. Przydała się taka patelnia 2-metrowa i pieprznąć normalnie, no. No, twarz naszego pana niebo z tyłu jest bardzo adekwatna. Może przegina, może tak powiecie, ale w tej grze jest od groma dialogów. Doskonale o tym wiemy. A brakuje tych takich oczywistych opcji. Może dla mnie oczywistych, ale brakuje ich. Nie wiem, o co to chodzi w ogóle. Nasza postać wydaje się być debilem skończonym, który ma pamięć na 3 sekundy. Jakbym grał normalnie w tą grę, czyli nie tak jak nagrywam, że gram po godzinę dziennie góra, 1,5, to bym grał więcej, to bym w ogóle wszystko na pamięć. Bez gadania. Ale tak grając dalej wszystko sobie pamiętam. Więc... Nie? Naprawdę? O, zobaczę, czego mi się uda dowiedzieć na cesarskiej arenie. Yes, I will have my people spread rumors of your interest. Once you pass the silver round, the Executioner will take an interest. I'm sure he will find you as impressive as I do. Or, if you prefer, court the Inquisitor. Ask Scholar Don Gao in the Scholar's Garden about him. I will wait at your flyer. Or I could travel with you. Before you get too lost, perhaps we should, discuss how closely we will be working together? Chodź ze mną. A wise preference. No offense intended to your amusing companions. Co masz do moich towarzyszy? Wiesz, to spoko. Czego bym się nie spodziewał po tych dialogach.
Well, look who we have here. There's no princess to save you this time. Do you think we'd forget? You can't humiliate us and just walk away. Don't look at me. I can't do anything right now. Not like Nie this. patrzę na ciebie! We'll teach you to insult a guard of the Imperial City. Longsword. Jezu, co to w ogóle jakieś... Co się ze mną dzieje? Longsword. Co się ze mną dzieje? Ma się... Aaaa, to chyba ten klejnot! Ten, który założyłem ostatnio, to niby oparzenia odbija. Wygląda zajebiście. Kurde, myślałem, że to będzie jakaś zwykła kulka obronna czy coś. Mogę coś stąd zdobyć? Na przykład coś się wturlać, żeby dostać obrażenia za darmo? Chyba nie. Nawet tego nie wolno mi. Nawet nie wolno mi się samo okaleczyć. Fizyczny wszechświat replika. Uczony Shao Shayang po raz kolejny nie zrozumiał argumentacji filozofów. Nie jest naszym życzeniem opóźnienie rozwoju. Nie chcemy też powstrzymywać ludzi przed zdobywaniem wiedzy. Filozofowie pragną wiedzieć się jak najwięcej o świecie, próbując jednakże ujrzeć dzieło boskie w świecie fizycznym i sprzeciwiają się tym, którzy chcą bezmyślnie odrzucić tradycję przeszłości tylko dlatego, że uznają je za niewygodne lub przestarzałe. To źle. Nauka i szacunek dla przyszłości nie muszą się wzajemnie wykluczać. Chcemy jednak zdobywać wiedzę w sposób, który nie poniża istot niebiańskich, albowiem one dały nam życie. No, ma to jakiś sens, ale... Wiecie, że ja jestem ateistą. Nie, że być ateistą oznacza, że jestem jakoś, no to bezduszny, bo ja jestem ateistą moim zdaniem takim bardzo akceptowalnym, akceptującym wszystko, ale jednak mimo wszystko jestem ateistą, więc boskie stworzenia tak trochę do mnie nie przemawiają, ale no... Znaczy lubię takie motywy. Lubię takie motywy, mam szacunek dla wiary jako osoba niewierząca powinna mieć jakieś tam. Mam szacunek dla innych wierzących osób, o tak, a nie mam szacunku do osób, które to nadmiernie wierzą, albo właśnie obarzają wszystkich innych, bo tamci wierzą. Co ja uważam o religii? Moja sprawa. Póki co jednak, to na tyle. Jak się podobało? Wiecie co robić. Odcinek znowu wyszedł dłuższy niż powinien, ale nie miałem kiedy przerwać. Do następnego razu. Cześć!